Dzisiejsza opowieść będzie dotyczyła natury. Zamku, do którego mam szczególny sentyment, bo będę o nim opowiadał nie tylko z punktu widzenia aranżera, ale także solisty. Zapraszam. Od początku chciałem się zająć naturą właśnie, jak tylko zaczęliśmy aranżację z Heroes 4. Był taki okres, że grywałem równolegle, mniej więcej już dawno temu, w zamierzchłych czasach, w 2006 czy 2005 roku, gdzie równolegle po prostu grałem i w trójkę, i w czwórkę. Co prawda sama grywalność czwórki nie przypadła mi tak do gustu jak trójka, tak muzyka i to wzbogacenie właśnie o głosy solowe, o operowe głosy wywarła na mnie spore wrażenie, jak grałem. To jest taki troszeczkę powrót w sumie już do Heroes 2, w którym Paul Antony Romero też wykorzystał głosy operowe. One dają niezwykłej siły tej muzyce. W całym Heroes 4 jest sporo takiego sielankowego, bym powiedział, klimatu, nawiązania do różnych tańców irlandzkich, do kultury celtyckiej. Na przykład jak utwór Mountain Song z akordeonem razem grany w składzie kameralnym. Tak w Zamku Natura jest to dosyć szczególne ze względu właśnie na obecność. Zobaczmy na istoty. Mamy leprekauny, mamy wszelkiej maści zwierzątka, wilki, tygrysy, elfy oczywiście. To wszystko bardzo do takiego klimatu pasuje. Spójrzmy sobie na budowę samego utworu. Rozpoczyna się bardzo tajemniczo. To się nazywa, to jest taki akord dosyć istotny, molowy sexto. I ten jeden dodatkowy dźwięk właśnie daje taki trochę niepokój, co się będzie działo, że taka statyczność. Posłuchajcie, mamy coś takiego na początku. I te dźwięki stoją przez jakiś czas, dopiero później następuje przewrót i rozpoczyna się sam temat, który grałem na początku właśnie z natury. Jeśli chodzi o budowę harmoniczną, tutaj wszystko się opiera głównie na takiej progresji 3 akordów. Mamy G-moll, później mamy bardzo piękny C-dur, dający trochę taką nadzieję, i S-dur. I powrót do G-moll. To się oczywiście potem zmienia. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest progresja, którą bardzo często można słyszeć na przykład w filmach, gdzie jest jakiekolwiek nawiązanie właśnie bajkowe, troszkę baśniowe, które pasuje jak najbardziej do klimatu natury. Szczególnie ten drugi akord w połączeniu z tym wynika z takiej skali, która się nazywa skalą dorycką i która była bardzo często wykorzystywana we wszelkich opowieściach, trubadurów dawniej. I daje właśnie to jest ten jeden dźwięk, który jest inny. Daje ten taki wydźwięk opowieści i moim zdaniem świetnie pasuje do narracji, która jest w całym utworze natury. No i tak jak już mówiłem wcześniej, rola solistów. Rozpoczyna się to spokojnie od właśnie, jak ja to nazywam, matka natura, która śpiewa, czyli żeński wokal, to jest sopran w oryginale, który też jest w A-moll, czyli jakby wyższej tonacji niż ja napisałem. I tutaj wam się przyznam, że tak, zmieniłem oryginał i przeniosłem go troszeczkę niżej, z A-moll do G-moll. Z kilku powodów. Jeden z nich to jest, że brzmi to po prostu troszeczkę ciemniej, lepiej dla orkiestry, dla instrumentów, a zobaczmy, że było jednak pisane to na MIDI, a nie na żywe instrumenty. I też jest łatwiej znacznie głosom, bo jest to naprawdę dość wysoko napisane i mimo, że same melodie nie są trudne do zaśpiewania dla solistów, tak jest to bardzo intensywnie, cały czas jest mocno, cały czas jest na pełnej... O Jezu, no czekaj. Pełnej mocy. Dlatego, jako że pisałem to też od razu pod kątem takim, że chciałem to zaśpiewać, nie ukrywam. Może to troszeczkę egocentryczne, że już pisałem pod konkretnego solistę. Tak, same melodie, jak mówiłem, nie są specjalnie trudne do wykonania i też rejestrowo dla śpiewaków leży to dobrze. Tak jest cały czas strasznie intensywne, szczególnie w tych środkowych
częściach utworu, gdzie śpiewają w duecie Bóg natury i Matka natura. I tam jest po prostu naprawdę cały czas na pełnej piersi i także pod koniec solówki naprawdę można się spocić i poczuć to, że to był taka podróż przez wszystkie siły natury. Oprócz solistów jest oczywiście chór. I teraz tak, w oryginale, co jest zabawne, może słyszycie, że są takie na, ta, 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 jakby dziecięce głosy, które śpiewają w tle. To jest tak naprawdę chór żeński, który Paul specjalnie tak przekonwertował, żeby brzmiało jaśniej, żeby brzmiało jakby dzieci to śpiewały. Ja postanowiłem nie tyle z tego zrezygnować, co wzmocnić to całą harmonią w chórze, czyli czterogłosem chóralnym, sopran, alt, tenor, bas, żeby to było gęstsze, żeby to było jeszcze mocniejsze, a zwłaszcza po to, żeby pokazać większy kontrast między tymi częściami, gdzie śpiewa sam sopran, jest spokojnie, lirycznie i wchodzi to solo basu, prawda? Natura! I od tego momentu już zaczyna się pełna instrumentacja. Tutaj dodatkowo dołożymy instrumenty, których nie ma właśnie w oryginale, typu puzony, typu waltornie, czyli blacha, żeby nadać temu mocy. I co też powoduje, że jest troszeczkę ciężej się przedrzeć przez to solistą, ale daje to taką pełny wybuch energii, na którym mi bardzo zależało. I teraz jeżeli chodzi właśnie o instrumentację, tutaj ważnym czynnikiem, jak zresztą w całej chyba ścieżce z Heroes 4, poprzez te sielankowe momenty, ale też przez takie nawiązania folklorystyczne do tańców, jest gitara. Tutaj myślę, że najważniejszy instrument, jeśli chodzi o naturę. Troszeczkę na podobieństwo, wiadomo, jest Rampartu natura, to jest jej odpowiednik jakby z Heroes 4 do Heroes 3. I te wszystkie sola, takie, to się nazywa ornamenty, szybkie przebiegi, które są w gitarze, nadają temu całego takiego klimatu. Oprócz tego dodatkowo dałem harfę, której nie było w oryginale, jako że gitara i harfa mają, oba te instrumenty mają taką podobną funkcję tego, o czym powiedziałem. Pierwsze wykonania, jakie mieliśmy natury, było w Polskim Radiu i dodatkowo zaprosiliśmy też kompozytora i gitarzystę Davida Wurczela, który postanowiliśmy, że wpleciemy takie solo jeszcze w środku utworu gitary, które wydłużyło utwór, ale też dodatkowo go wzbogaciło i od tego czasu zawsze gramy też naturę z tym solo gitary w środku. Jeśli chodzi o tekst, który dałem w chórze i u solistów, różni się nieco od oryginału. Przede wszystkim Paul, kiedy z nim o tym rozmawiałem, w tekście wykorzystał różne łacińskie słowa, zwroty, które nie tyle miały mieć jakiś sens, jeśli chodzi o budowę, formę zdania, o narrację, tylko były pewnym urozmaiceniem też fonetycznym, ich wydźwięk, taka powaga, którą nadają. Przede wszystkim nie ma tam nigdzie słowa natura ani razu. Ja w swoim tekście natomiast dosyć sporo naniosłem tego słowa. Chciałem, żeby było słyszane w tym aspekcie, o czym śpiewamy, mimo że jest to łacina, większość raczej nie rozumie słów. Ja mam tylko podstawową wiedzę, jeśli chodzi o łacinę. Tak chciałem, żeby było słyszeć, że jest ta natura w tekście ciągle się pojawia i też z powodów fonetycznych, że to A jest takie dosyć otwarte i też mi i mojej współsolistce pomagało na danie większej mocy w tekście. Jest tam jakaś narracja, która opowiada o siłach natury, które rządzą życiem i śmiercią. Natura, która jest wszechogarniająca, natura somnias i tak dalej. Na koniec, kiedy utwór Natura wycisza się na spokojnym akordzie G-moll, postanowiłem później jeszcze, jak budowaliśmy suity, przejścia między zamkami, zrobić taki utwór, który byłby syntezą i natury, i jego zupełnego kontrastu, czyli szaleńczego chaosu, mroku, który jest tam w tym utworze, i zrobiłem utwór, który nazywa się Into the Madness, rozpoczynający się tym właśnie obojem, który gra melodię w naturze, a o którym opowiem już następnym razem.